Witam, z tej strony Baju. Ostatnio robiłem sobie porządki na strychu i odkryłem 3 konsole z mojego dzieciństwa. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić jedną z nich. Ta czarna dachówka, zwana Grand Prix Brick Game, ma w sobie aż 7 gier i z wyglądu wygląda tak. Jak widzicie, jeden główny przycisk jest największy. Tutaj przyciski od dźwięku, tego uruchomienia gierki i uruchomienia konsolki. Tutaj przyciski kierunkowe oraz zależne od gierki ustawień. Dobra, no to zacznijmy. O, jeszcze jedna ciekawostka. Można ekran ustawić pod kątem. No to tak. Tym przyciskiem można było wybierać gierkę. Tym przyciskiem ustawia się szybkość, a tym poziom przed grą. Dobra, no to zacznijmy. Jak słyszeliście, konsolka dosyć głośno chodzi. No i w tej pierwszej gierce, jak widzicie, w wyścigówce, polega na tym, żeby po prostu jechać do przodu i unikać przeszkody. Czasami na drodze mogą się pojawić specjalne obiekty, takie migające, co mogą nam dać możliwość strzelania przed siebie i niszczenia obiektów. Ale to za chwilę zobaczycie. Ach. A może i nie. Ach, to nie to. Bo czasami też takie kwadratowe mogą się pojawić, które są do zebrania. O właśnie. O, i teraz strzelam. O, jak widzieliście, niszczę przeszkody właśnie. I w tym momencie gierka polega na tym, że po prostu strzelać do siebie. Co już praktycznie nie daje już nam żadnego wyzwania. Ach, zagapiłem się. No i jak słyszeliście, dźwięk jest trochę głośny. Ale tym przyciskiem możemy sobie ją wyłączyć. Dobra, no to zobaczmy kolejną grę. Włączę z powrotem dźwięk. No i to, jak możecie się domyślać, będzie typowy Arkanoid. No, ci, którzy nie kojarzą, na czym polega Arkanoid, to właśnie, że jest na samej górze jakaś grupa klocków do zderzenia, a gracz, sterując paletką, musi odbijać właśnie piłeczkę po to, żeby zbić ją. Różnych rodzajów Arkanoida powstały naprawdę niezliczoną ilość masy. W tej gierce, jak przytrzymałem główny przycisk, to przyspieszamy automatycznie piłeczkę. No to jest dobre, gdy na przykład, jak widzimy, piłka leci bardzo powoli. Dobra, to wydaje mi się, że chyba wiecie, o co chodzi w tej gierce. Przejdźmy do następnej. To jest kolejna po prostu wariacja Arkanoida, który po prostu polega na tym, że z drugiej strony będziemy tak odbijać. Ach. Dobra. To przejdźmy do kolejnej gierki. A, to jest typowy wąż.
Jak w każdej grze polegającej na zasadach węża, polega na tym, że po prostu sterować o takim długim węże, który je te obiekty i za każdym razem jak zje jakiś obiekt, to jego długość się wydłuża. Są tu też, jak zauważyliście, specjalne też klocki, które skracają długość właśnie naszego robala. Węża. Ale dobra, zobaczmy następną grę. Jak się nie mylę, to będzie po prostu kolejna wariacja Snake'a. Tak, jest to kolejna wariacja Snake'a, który polega na tym, że że musimy zebrać przed obiekty przez określony czas, który możemy zauważyć w prawym górnym rogu. Oprócz tego, że samo zebranie nie wystarczy, bo nawet jak zbierzemy wszystko, to musimy jeszcze przed czasem zdążyć, żeby wejść w taki portal. I właściwie tym się tylko różni. Dodatkowe zasady zwiększające wyzwanie. A jak przytrzymamy dany przycisk kierunkowy w danym kierunku, to nasz wąż przyspiesza. To się tyczy też poprzedniego węża, który przed chwilą wam omawiałem. Dobra, przejdźmy do następnej gierki. A to już będzie typowy Tetris. Ci, którzy nie grali w Tetrisa, czy są w ogóle tacy, to polega na tym, że po prostu ustawiać bloki przedmiotów i jak ułożymy dany przedmiot, dany ciąg klocków w linii poziomej, to jak zauważyliście, kasuje nam się ten jeden rząd i zbieramy automatycznie punkty. Dobra, to przejdźmy już do ostatniej gierki, która po prostu będzie kolejną wariacją właśnie Tetrisa. Różniącą się tym, że będziemy mieli do dyspozycji nietypowe znane większością graczy układom klocków, ale też inne, na przykład na przykład będzie, jak będziemy strzelać, ustawiać sobie klocki. Zanim dojdzie do końca, to możemy ustawić tyle klocków, ile nam się zechce. A ten z kolei właśnie krótki, jak widzicie, usuwa klocki. O, ten właśnie nie jest typowym, klasycznym układem klocków w Tetrisie. Ten także. Jeszcze tutaj jeszcze jest jeden taki specjalny klocek, który składa się tylko z jednego klocka, ale który miga i wydaje taki dźwięk, jakby tykająca bomba. Ona nam pozwala na przenikanie przez ściany właśnie już ustawionych klocków. Dobra, może uda mi się wam szybko pokazać tego klocka, jeśli pojawi się w najbliższym czasie. Ach, chyba jednak nie.
Ojeju. No cóż. No wyłaź, no. Nie ten. O, akurat się przydasz. O. Zawsze to coś. Ech. Niech to. No chyba Dobra, jeszcze chwilkę pogram i jak się nie pojawi ten specjalny klocek, o którym wam mówiłem, to przerwę grę. O, jest. I zwróćcie uwagę. Tyka jakby to byłaby bomba, ale dobra. Widzieliście? Właśnie on przenika przez ścianę i to może być przydatne, jak mamy tam jakąś lukę jedną. Przejść tym specjalnym klockiem i uzupełnić cały rząd. I zdobyć dodatkowe punkty. Dobra. Myślę i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą konsolkę. Mam nadzieję, że się wam materiał podobał. I dla niektórych tego typu konsolka była pierwszą w życiu. W moją akurat to nie, ale moją pierwszą przenośną konsolkę w życiu przedstawię w kolejnym odcinku. Dobra, z tej strony mówił Baju. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.